Lekcja 1. Badanie opcji. Rozważam różne opcje dla mojego nadchodzącego projektu. To wyjątkowe. Jakie opcje rozważasz? Rozważam różne motywy i materiały do projektu. Brzmi interesująco. Kontynuuj poszukiwania, aż znajdziesz to, czego szukasz. Tak, uważam, że ustalenie konkretnych terminów dla każdego zadania jest pomocne. To mądra strategia. Utrzymuje skupienie i motywację. Dokładnie. Pomaga mi efektywnie zarządzać czasem. Jeśli potrzebujesz więcej pomysłów, zróbmy burzę mózgów. Chętnie. Co dwie głowy, to nie jedna. Lekcja 2. Radzenie sobie z lękiem. Na koniec skup się na technikach głębokiego oddychania, które pomogą ci się uspokoić, gdy jesteś zestresowany. Świetna sugestia. Często zapominam wziąć głęboki oddech. Naprawdę pomaga skupić myśli i zmniejszyć niepokój. Zdecydowanie spróbuję włączyć to do mojej rutyny. Czy stosowałeś jakieś inne techniki relaksacyjne? Tak, czasami ćwiczę jogę, co również pomaga mi się zrelaksować. Joga jest doskonała zarówno dla ciała, jak i umysłu. Oczywiście, zaplanujmy wkrótce wspólną sesję jogi. Brzmi idealnie. To będzie świetny sposób na relaks i nawiązanie kontaktu. Lekcja 3. Wyznaczanie terminów. Tak, uważam, że ustalenie konkretnych terminów dla każdego zadania jest pomocne. To mądre podejście. Pozwala utrzymać się na właściwej drodze i czuć się odpowiedzialnym. Dokładnie. Bez terminów mam tendencję do odkładania spraw na później. Rozumiem. Posiadanie harmonogramu naprawdę motywuje mnie do działania. Jakie strategie wykorzystujesz, aby skutecznie zarządzać swoim czasem? Lubię tworzyć codzienne listy zadań do wykonania i ustalać priorytety zadań. Świetny pomysł. Też powinienem zacząć tak robić. Naprawdę pomaga oczyścić umysł i skupić się na tym, co ważne. Pomagajmy sobie nawzajem zachować organizację i dotrzymywać harmonogramu. Lekcja 4. Gromadzenie informacji. Tak, przeprowadziłem badania i zebrałem wszystkie istotne informacje. To fantastyczne. Ważne jest, żeby być dobrze przygotowanym. Chciałem mieć pewność, że mam wszystko, czego potrzebuję, zanim podejmę decyzję. Mądre posunięcie. Które źródła okazały się dla Ciebie najbardziej pomocne? Korzystałem ze sprawdzonych stron internetowych i kilku artykułów naukowych. Świetnie. Mogą one dostarczyć rzetelnych spostrzeżeń i danych. Tak, czuję się teraz pewniej, mając wszystkie te informacje. To jest klucz. Wiedza pozwala nam podejmować lepsze decyzje. Porozmawiajmy o tym, co odkryłem. Chętnie poznam Twoje przemyślenia. Lekcja 5. Fotografia jako hobby. Jesteś bardzo kreatywny. Czemu nie spróbujesz fotografii? Świetny pomysł. Zawsze chciałem to zgłębić. Fajnie jest uwieczniać chwile i wyrażać siebie poprzez obrazy. Zdecydowanie. Poza tym pozwala spojrzeć na świat z innej perspektywy. Czy zastanawiałeś się, jakiego rodzaju fotografii chciałbyś spróbować?
Interesuje się fotografią przyrodniczą i portretową. To piękne obiekty. Zaplanujmy razem spacer fotograficzny. Bardzo chętnie. To będzie świetny sposób na ćwiczenie. Tak, a potem możemy podzielić się naszymi ulubionymi zdjęciami. Lekcja 6. Karty transportu publicznego. Zapłacić można kartą Transit. Gdzie mogę dostać jedną z tych kart Transit? Zazwyczaj można je znaleźć na dworcach kolejowych lub w sklepach całodobowych. To wygodne. Oszczędzisz czas, korzystając z komunikacji miejskiej. Dokładnie. Dodatkowo często oferuje zniżki na bilety. To dodatkowy bonus. Na pewno poszukam czegoś przed wyjazdem. Dzięki temu Twoje podróże będą o wiele przyjemniejsze. Już nie mogę się doczekać, aż zacznę eksperymentować z tą kartą. Brzmi tak prosto. Zaplanujmy wspólnie trasę podróży, gdy już otrzymasz kartę. Lekcja 7. Taksówka kontra autobus wahadłowy. Cześć, czy jedziesz taksówką z lotniska? Nie, wolę autobus, jest tańszy i wygodniejszy. To mądry wybór. Jak często kursują autobusy? Przyjeżdżają co 15 minut, więc nie będziesz musiał długo czekać. Świetnie. Miło jest mieć pod ręką niezawodne opcje. Tak, a także daje ci czas na relaks przed dotarciem do celu. Zdecydowanie wezmę to pod uwagę przy następnej podróży. Powinieneś. To bezproblemowy sposób podróżowania. Dzielmy się dalej wskazówkami dotyczącymi podróży. Są naprawdę pomocne. Lekcja 8. Wizyta na siłowni. Hej, ostatnio chodziłeś na siłownię? Tak, zacząłem nowy plan dbania o zdrowie i kondycję. To super. Jakie treningi teraz robisz? Skupiam się na treningu siłowym i kilku sesjach cardio. Świetne połączenie. Trening siłowy jest bardzo korzystny. Zdecydowanie. Czuję się silniejsza i mam więcej energii każdego dnia. To fantastyczne. Jak często chodzisz na siłownię? Staram się chodzić co najmniej 4 razy w tygodniu. Imponujące. Motywujmy się nawzajem do konsekwencji. Lekcja 9. Opcje posiłków. Słyszałem, że mają różne opcje, na przykład kurczaka lub makaron. Tak, to prawda. Miło jest mieć wybór, jedząc na mieście. Którą z nich zazwyczaj preferujesz? Zazwyczaj skłaniam się ku makaronom. Jest tak wiele ich pysznych odmian. Zgadzam się. Makaron potrafi być naprawdę pocieszający. A ty? Masz jakieś ulubione danie? Uwielbiam kurczaka po parmeńsku. To klasyka. Brzmi pysznie. Powinniśmy kiedyś spróbować zrobić to razem. Tak, wspólne gotowanie byłoby świetną zabawą. Lekcja 10. Dodatki. Jasne, znajdę to dla ciebie. Czy możesz również poprosić o porcję frytek? Oczywiście,
Frytki pasują idealnie do prawie wszystkiego. Naprawdę. Jakie frytki lubisz najbardziej? Uwielbiam chrupiące, złociste frytki, szczególnie z dodatkiem czosnku. Brzmi pysznie. Wolę frytki ze słodkich ziemniaków. Te też są świetne. Mają taki niepowtarzalny smak. Tak, a poza tym są odrobinę zdrowsze, co jest dodatkowym atutem. Następnym razem pamiętajmy o tym, żeby kupić oba rodzaje. Lekcja 11. Eksploracja terenów wiejskich. Planuję wybrać się w jakieś miejsce, gdzie można się zrelaksować. Brzmi wspaniale. Gdzie planujesz się wybrać? Myślałem o zwiedzaniu okolicy, minęło już trochę czasu, odkąd to robiłem. Na wsi jest tak spokojnie. Uwielbiam świeże powietrze i otwarte przestrzenie. Dokładnie, to idealna ucieczka od miejskiego zgiełku. Czy masz na myśli jakieś konkretne miejsca? Chętnie odwiedziłbym te pagórkowate tereny i może wybrałbym się na pieszą wędrówkę. Brzmi wspaniale. Mogę do ciebie dołączyć, jeśli chcesz. Chętnie, będzie fajniej w towarzystwie. Lekcja 12. Lokalny sklep sportowy. Zwykle chodzi do lokalnego sklepu sportowego. To dobry pomysł. Często mają szeroki wybór sprzętu. Tak, to wygodne, że mogę znaleźć wszystko, czego potrzebuję w jednym miejscu. Jakiego rodzaju sprzętu sportowego zazwyczaj szukasz? Głównie szukam butów do biegania i ubrań do ćwiczeń. To podstawa. Wygodne buty robią ogromną różnicę. Oczywiście, masz ulubiony sklep sportowy? Podoba mi się ten w centrum miasta. Mają świetną obsługę klienta. Sprawdźmy to kiedyś razem. Lekcja 13. Wypady w ciepłe dni. Naprawdę liczę na ciepłą pogodę tego lata. Być może tropikalny kierunek będzie dla ciebie idealny. Brzmi niesamowicie. A co powiesz na Karaiby? Jest mnóstwo pięknych wysp do wyboru. Dokładnie. Każdy ma swój niepowtarzalny urok. Czy masz na myśli jakąś konkretną wyspę? Myślałem o odwiedzeniu Jamajki lub Bahamów. Oba to fantastyczne wybory. Będziesz się świetnie bawić. Zacznijmy planować ten wypad razem. Lekcja 14. Gotowanie z przyprawami. W kuchni uwielbiam używać przypraw takich jak czosnek w proszku i oregano. Brzmi pysznie. Te przyprawy naprawdę wzmacniają smaki. Tak. Jakiej przyprawy używasz najchętniej? Bardzo lubię kminek. Dodaje ciepłego smaku. Świetny wybór. Jakie dania lubisz z nim przyrządzać? Często używam go do gulaszów i kary. Pycha. Jakiego dania chcesz spróbować jako następnego? Myślę, że niedługo przygotuję pyszne kary z kurczakiem. Brzmi wspaniale. Chętnie dołączę do degustacji.
Lekcja 15. Udogodnienia na siłowni. Słyszałem, że goście mogą korzystać z udogodnień na siłowni. To wygodne. Czy na siłowni obowiązuje jakiś dress code? Myślę, że to dość swobodna sytuacja. Wystarczy założyć wygodny strój do ćwiczeń. Idealnie. Lubię nosić coś, co pozwala mi się swobodnie poruszać. Dokładnie. Jakie treningi zazwyczaj preferujesz? Lubię połączenie treningu cardio i siłowego. To sprawia, że zajęcia są ciekawe. Świetny wybór. Lubię ćwiczyć jogę, żeby to zrównoważyć. Joga jest świetna, jeśli chodzi o elastyczność i relaks. Zaplanujmy razem zajęcia na siłowni. Będzie fajnie. Lekcja 16. Badanie opcji. Korzystaj z tych opcji. Tak, naprawdę mogą wzbogacić nasze doświadczenia. Jeśli masz czas, rozważ zakup lokalnych przekąsek i spróbuj ich. Brzmi jak świetny pomysł. Odkrywanie lokalnych smaków zawsze jest fajne. Dokładnie. Uwielbiam odkrywać nowe smaki podczas podróży. Ja też. Masz jakieś konkretne przekąski na myśli? Słyszałem, że chipsy i dipy są czymś, czego koniecznie trzeba spróbować. Tak. I nie zapomnij o lokalnych słodyczach. Potrafią być pyszne. Koniecznie zgarnijmy coś przed wyjściem. Lekcja 17. Pierwsze kroki z malowaniem. Czy potrzebujesz pędzla? Jasne, chętnie pomogę ci zacząć malować. To byłoby wspaniale. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować czegoś nowego. Możemy nawet razem pójść na zakupy. Bardzo chętnie. Będzie fajnie wybierać kolory i materiały. Tak, zbierzmy wszystko, czego potrzebujemy, aby stworzyć fantastyczne dzieło. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie. To będzie wspaniałe doświadczenie, podczas którego możemy się od siebie wiele nauczyć. Zdecydowanie. Zróbmy z tego kreatywny dzień. Lekcja 18. Tradycyjne pamiątki. Znalazłem piękny przedmiot o tradycyjnym wzornictwie. Wygląda pięknie. Co to jest? To ręcznie wykonany wazon odzwierciedlający lokalną kulturę. Brzmi jak idealna pamiątka. Kupiłeś ją? Tak, nie mogłem się oprzeć. Będzie mi to przypominać o tej podróży. Świetny wybór. Zawsze miło jest przynieść do domu coś wartościowego. Dokładnie. Dodaje osobistego akcentu wystrojowi domu. Szukajmy dalej wyjątkowych przedmiotów. Ja też chcę taki znaleźć. Zdecydowanie. Im więcej wspomnień, tym lepiej. Lekcja 19. Kultura jedzenia ulicznego. Świetnie. Czy jedzenie ulicznego jedzenia na śniadanie jest powszechne? Tak, w wielu miejscach jedzenie uliczne jest popularne zarówno na śniadanie, jak i na lunch. To ciekawe. Jakie dania zazwyczaj jedzą ludzie? Znajdziesz tu takie dania jak rolatki ryżowe i pikantne naleśniki.
Brzmią pysznie. Chętnie bym spróbował. Zazwyczaj są świeże i pełne smaku. Nie mogę się doczekać, żeby tego doświadczyć. Koniecznie spróbujmy. Zdecydowanie. Jedzenie uliczne to dla mnie największa atrakcja podróży. Ja też. To świetny sposób na poznanie lokalnej kultury. Lekcja 20. Kanadyjskie uniwersytety. Czy wiesz, że w Kanadzie jest około 50 uniwersytetów? Tak, słyszałem, że są to niezależne instytucje przyznające 4-letnie stopnie naukowe. To imponujące. To pokazują, jak bardzo są oddani edukacji. Oczywiście, każda uczelnia ma swoje unikalne programy i mocne strony. Czy masz ulubiony uniwersytet lub taki, który podziwiasz? Naprawdę lubię Uniwersytet w Toronto. Ma świetną reputację. To dobry wybór. Ich programy badawcze są najwyższej klasy. Tak, i przyciągają studentów z całego świata. Dowiedzmy się razem więcej o tych uniwersytetach. Lekcja 21. Uczenie się na różnicach. Ciekawe, jak zainteresowania potrafią łączyć ludzi. Tak, nawet jeśli lubią różne rzeczy, mogą zostać przyjaciółmi. Zdecydowanie. Można się wiele nauczyć od kogoś, kto ma inne spojrzenie na świat. Dokładnie. Poszerza nasze rozumienie świata. Czy wcześniej nawiązałeś znajomości z osobami o odmiennych zainteresowaniach? Tak, mam przyjaciółkę, która interesuje się fotografią i uwielbiam się od niej uczyć. Świetnie. Myślę, że dzielenie się hobby może wzmacniać przyjaźnie. Zdecydowanie. Odkrywajmy razem nowe zainteresowania. Tak, dzięki temu życie staje się ciekawsze i bogatsze. Lekcja 22. Urokliwe wioski. Zgadzam się. Mogliśmy też odwiedzić urokliwe wioski i cieszyć się tradycyjnymi angielskimi pubami. Brzmi jak idealny plan. Uwielbiam poznawać lokalną kulturę. Tak, trudno oprzeć się urokowi tych wiosek. A w pubach często panuje taka przytulna atmosfera. Dokładnie. To świetny sposób na relaks po dniu zwiedzania. Czy masz na myśli jakieś konkretne wioski? Słyszałem wiele dobrego o Cotswolds. Krajobrazy są oszałamiające. To fantastyczny wybór. Uwzględnijmy go w naszym planie podróży. Tak, nie mogę się doczekać, żeby doświadczyć lokalnej gościnności i jedzenia. Lekcja 23. Artykuły kuchenne. Szuflada pod zlewem okazała się idealnym miejscem do przechowywania kuchennych akcesoriów. To wygodne. Zapomniałem zabrać swoje, więc fajnie, że jest tu wolne miejsce. Tak, dzięki temu wszystko jest uporządkowane i pod ręką podczas gotowania. Dokładnie. Doprowadza mnie do szału, kiedy rzeczy są porozrzucane. Czy myślałeś o dodaniu dodatkowych rozwiązań w zakresie przechowywania danych? Myślałem o zakupieniu pojemników na przyprawy i przybory kuchenne. To świetny pomysł. Pomoże utrzymać porządek.
Zróbmy listę rzeczy, których będziemy potrzebować następnym razem, gdy pójdziemy na zakupy. Świetny plan. Nie mogę się doczekać, żeby urządzić funkcjonalną kuchnię. Lekcja 24. Konflikty historyczne. W tym czasie, na szczęście, panował spokój, ale między osadnikami i Indianami toczył się konflikt o ziemię. Tak, to złożona część historii, która kształtowała relacje. Zdecydowanie. Zrozumienie tej dynamiki jest kluczowe dla nauki. Jakie były Twoim zdaniem główne przyczyny tych konfliktów? Istotnymi czynnikami były własność ziemi i dostęp do zasobów. To ma sens. Często prowadzi to do nieporozumień i napięć. Tak, i ważne jest, aby zdać sobie sprawę z wpływu po obu stronach. Zdecydowanie. Powinniśmy kontynuować dyskusję o tych wydarzeniach historycznych. Zrozumienie historii pomaga nam lepiej odnaleźć się w teraźniejszości. Lekcja 25. Niezbędny sprzęt. Podczas pieszych wędrówek niezbędne jest posiadanie solidnego sprzętu, takiego jak solidne buty i plecak. Tak, to świetnie. To robi ogromną różnicę w komforcie i bezpieczeństwie. Myślę również, że zabranie dużej ilości wody jest kluczowe. Zdecydowanie. Nawodnienie jest kluczowe, zwłaszcza podczas dłuższych wędrówek. Czy zastanawiałeś się, co jeszcze spakować na naszą podróż? Zadbam o to, żeby zabrać przekąski i apteczkę pierwszej pomocy. Dobrze pomyślane. Sprawdźmy jeszcze raz nasz sprzęt, zanim wyruszymy. Zdecydowanie. Chcę być w pełni przygotowany na naszą przygodę. Nie mogę się doczekać, aż wyruszymy na szlaki. Lekcja 26. Eksploracja we własnym tempie. Możliwość swobodnego eksplorowania świata we własnym tempie jest naprawdę orzeźwiająca. Oczywiście. Pozwala w pełni cieszyć się doświadczeniem. Ponadto pomaga ci przyswajać wszystko, co cię otacza. Tak. I dzięki temu nie musisz się spieszyć. Dokładnie. Dzięki temu podróżowanie staje się przyjemniejsze. Uwielbiam to, że mogę zatrzymać się i zrobić zdjęcia, kiedy tylko chcę. Ja też. Uwiecznianie wspomnień to ważna część podróży. Zadbajmy o planowanie podróży, które pozwolą nam na taką swobodę. Tak, nie mogę się doczekać naszej następnej przygody. Lekcja 27. Wskazówki dotyczące sprzątania. Dzięki temu sprzątanie po gotowaniu jest niezwykle łatwe. To świetna sugestia. Muszę ją wdrożyć. Tak, utrzymanie porządku w kuchni sprawia, że gotowanie staje się jeszcze przyjemniejsze. Zdecydowanie. Lubię mieć czyste miejsce pracy, kiedy gotuję. Pomaga skupić się i rozwijać kreatywność. Tak, podzielmy się kolejnymi wskazówkami, jak utrzymać porządek w kuchni. Zdecydowanie. Uwielbiam uczyć się nowych trików na efektywność. Ja też. Sprawmy, żeby gotowanie było przyjemne i łatwe. Nie mogę się doczekać, aż wypróbujemy te pomysły razem. Lekcja 28. Niezbędne wyposażenie kuchni. Szuflada pod zlewem idealnie nadaje się do przechowywania środków czyszczących. To wygodne. Zapomniałem zabrać swoje, więc skorzystam z tego, co jest.
Nie ma problemu. Zawsze warto mieć wyznaczone miejsce na takie rzeczy. Oczywiście. Dzięki temu wszystko jest uporządkowane i łatwe do znalezienia. Czy pomyślałeś o tym, co jeszcze może nam się przydać w kuchni? Myślę, że powinniśmy zaopatrzyć się w płyn do mycia naczyń i gąbki. Świetny pomysł. Zróbmy listę, żeby o niczym nie zapomnieć. Tak, w ten sposób możemy mieć wszystko gotowe do gotowania. Już nie mogę się doczekać, aż zaczniemy wspólnie jeść posiłki. Lekcja 29. Czekanie na zapłatę. Nie ma problemu. Mogę poczekać. Oto rachunek wynosi 180. Dziękuję. Doceniam Twoją cierpliwość. Oczywiście, czekanie nie stanowi żadnego problemu. Chcę mieć pewność, że wszystko jest dobrze załatwione. To ważne. Dzięki temu wszystko jest przejrzyste i zorganizowane. Tak, i na pewno dam dobry napiwek za dobrą obsługę. To miły gest. To wyraz uznania dla ich pracy. Oczywiście. Cieszmy się posiłkiem, jak już wszystko będzie załatwione. Już nie mogę się doczekać, żeby zacząć. Lekcja 30. Lokalne spotkania. Tak, podczas mojej podróży miałem kilka wspaniałych spotkań z miejscowymi. Miło to słyszeć. Czy nocowałeś u miejscowej rodziny? Tak, zatrzymałem się u miejscowej rodziny i byli oni niesamowicie gościnni. To musiało być niesamowite przeżycie. Czego się od nich nauczyłeś? Opowiedzieli mi o swoich tradycjach i podzielili się ze mną pysznymi, domowymi posiłkami. To takie wyjątkowe. To najlepszy sposób na zanurzenie się w kulturze. Zdecydowanie. Czułem się jak część ich rodziny. Te wspomnienia są często najcenniejsze z podróży. Całkowicie się zgadzam. Zaplanujmy razem podróż, żeby tego doświadczyć. Lekcja 31. Świętowanie nauki. Myślę, że ważne jest, aby wszyscy celebrowali cuda nauki. Zdecydowanie. Nauka wpływa na nasze życie na wiele sposobów. Tak, dzielenie się tym entuzjazmem może inspirować innych. Może rozbudzić zainteresowanie młodych umysłów i zachęcić do nauki. W jaki sposób możemy celebrować naukę w naszej społeczności? Możemy organizować wydarzenia i warsztaty, które angażują osoby w każdym wieku. Świetny pomysł. Ćwiczenia praktyczne mogą sprawić, że będzie jeszcze ciekawiej. Tak, zróbmy burzę mózgów i wymyślmy kilka aktywności, które każdemu przypadną do gustu. Nie mogę się doczekać, aby rozpocząć z wami ten projekt. Lekcja 32. Nauka języka angielskiego. Po pójściu spać obejrzałem program w języku angielskim. Brzmi produktywnie. Jak było? Było to bardzo wciągające doświadczenie, które naprawdę pomogło mi rozwinąć umiejętność słuchania. Świetnie. Oglądanie programów może być przyjemnym sposobem na naukę. Tak, dzięki temu poznaję różne akcenty i słownictwo. Czy nauczyłeś się jakichś nowych zwrotów? Tak, wypisałam kilka, które chcę przećwiczyć.
Świetnie. Wykorzystajmy je w naszych rozmowach. Pewnie. Wspólne ćwiczenia sprawią, że będzie jeszcze łatwiej. Lekcja 33. Pyszne smaki. Brzmi ciekawie. Jest pikantne. Niezbyt pikantne, ale pełne smaków, które naprawdę się wyróżniają. Idealnie. Uwielbiam dania pełne smaku, ale nie przytłaczające. Dokładnie. Dzięki temu posiłek będzie przyjemnością dla wszystkich. Jak myślisz, jakich składników używają, żeby uzyskać taki smak? Często używają mieszanki ziół i przypraw, aby poprawić smak. Chętnie dowiedziałbym się więcej o tym, jak gotować z tymi przyprawami. Znajdźmy przepis i wypróbujmy go razem. Tak, wspólne gotowanie brzmi jak świetny pomysł. Lekcja 34. Zakupy spożywcze. Brzmi idealnie. Jakie składniki oni sprzedają? Oferują szeroki wybór świeżych produktów, zbóż i przypraw. Świetnie. Uwielbiam robić zakupy w miejscach z szerokim wyborem. Ja też. Dzięki temu gotowanie staje się o wiele przyjemniejsze. Czy są jakieś specjalne składniki, na które liczysz? Szukam wyjątkowych przypraw, z którymi mógłbym eksperymentować w kuchni. Zanim pójdziemy na zakupy, zróbmy listę rzeczy, których potrzebujemy. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, co odkryjemy. To będzie przygoda w sklepie spożywczym. Lekcja 35. Dotarcie do centrum miasta. Którym autobusem powinienem dojechać do centrum miasta? Tak, możesz wsiąść do autobusu linii 14 lub 22. Oba kursują tam. To pomocne. Wiesz, jak często kursują? Autobus linii 14 kursują co 10 minut, natomiast autobus linii 22 kursuje nieco rzadziej. Świetnie. Chyba pojadę autobusem NR14. Dobry wybór. Zwykle jest tam też mniej tłoczno. Idealnie. Chcę mieć pewność, że podróż będzie komfortowa. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz więcej wskazówek dotyczących podróży. Tak zrobię. Dzięki za pomoc.